Siada, siada, siada. Dziś zapraszam Was na szczególne spotkanie z elektrykiem Toyoty BZ4X. Ale nie będę Wam opowiadał o tym, ile on zużywa prądu, jak długo się go ładuje, czy jaki ma zasięg. Skupimy się na stałym elektrycznym napędzie 4x4 tego auta i porównamy go z tym wyśmienitym w RAV4 i z tym doskonałym w Land Cruiserze. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. To zaczynamy od ćwiczeń na asfalcie. Mokra i śliska nawierzchnia to koszmar dla każdego samochodu z każdym typem napędu. Ale dla mnie RAV4 to taki toyotowy wzorzec rodzinnego SUV-a z napędzanymi wszystkimi kołami. To zobaczymy, jakie warunki postawi RAV4 BZ4X. Sami widzicie, co oznacza stały napęd względem tego dołączanego przez komputer. I BZ4X startuje pewniej i szybciej niż RAV-ka, mimo że waży prawie 300 kg więcej. Piękne miejsce, piękne. Ale zanim przejdziemy do zajęć w lekkim terenie z BZ4X-em, to teraz czas bardziej na pokaz i frajdę dla nas, niż sprawdzian prawdziwych możliwości tego napędu 4x4 w BZ4X-ie. Zobaczcie, gdzie nim dotarliśmy. Nasz elektryk dojechał na kraniec Polski, nad morze. No była frajda i było fajnie, ale było też łatwo. Zobaczcie, to jest twardy piasek, mokry. Było dość łatwo. Prawdziwe schody dla napędu 4x4 BZ4X-a zaczną się za chwilę na piaskarni. Te dwa samochody łączy jedno. Stały system napędu 4x4, ale dzieli dokładnie wszystko pozostałe. To jest samochód proszosowy, który ma elektryczny napęd 4x4. Tutaj mamy Land Cruisera, który jest przygotowany do jazdy w mega trudnym terenie i ma zupełnie inną konstrukcję. Pokażę Wam za chwilę, jak dobry jest ten napęd elektryczny w BZ4X w tego typu terenie i gdzie są jego ograniczenia. To uporządkujmy. Mamy tutaj system stałego napędu elektrycznego 4x4, czyli ciągle są napędzane wszystkie 4 koła, ale wjeżdżając w tego typu teren możemy sobie pomóc, ponieważ ten samochód wyposażono chyba w najinteligentniejszy w Toyocie system wspomagania tego napędu. Ma 2 tryby, które przełączamy jednym przyciskiem, X-Mode. Jak naciskamy X-Mode po raz pierwszy, to pojawia nam się X-Mode w wersji śnieg i shooter. To jest wersja wspomagająca napęd 4x4, która nie odłącza nam systemów kontroli trakcji, nie odłącza nam czujników i aktywnego tempomatu i jest ona przeznaczona także do jazdy po asfalcie, do wsparcia, kiedy mamy trudne warunki podczas jazdy, na przykład autostradą. Ale jest też drugi, głębszy poziom tego systemu na głęboki śnieg i błoto i on odłącza nam wszelkie czujniki, wszelkie radary, wszelkie systemy kontroli trakcji i pozwala nam poruszać się bardzo dzielnie w terenie. A jak dzielnie, to za chwilę Wam pokażę, wskazując jeszcze jeden element do ustawienia w tej całej układance. No dobra, to zjechaliśmy z asfaltu, wjeżdżamy w ten nasz teren, w związku z czym zgodnie z funkcjami włączam w tej chwili wspomagacz, ten bardziej zaawansowany X-Mode na głęboki śnieg i błoto. Mam odpięte systemy bezpieczeństwa, czujniki, radary. Co więcej, mamy tutaj jeszcze system
terenowego tempomatu, który utrzymuje nam stałą prędkość przy zjeździe i przy wjeździe. No i co robimy w tej chwili? Uruchamiamy ten system. Mam 5 poziomów prędkości. No to biegniemy do tego najwyższego i w tej chwili, zobaczcie, zjeżdżam z góry, a samochód sam mi przyhamowuje. On albo jest w stanie sam dodać gazu, albo jest w stanie sam przyhamować auto tak, żeby utrzymać zadaną prędkość, bez względu czy zjeżdżamy z góry, wtedy przyhamowuje, czy podjeżdżamy pod górę, wtedy stara się utrzymać prędkość dodając gazu. Ale jeżeli nie chcemy używać terenowego tempomatu, to naciskając jeszcze raz X-Mode, przycisk, zwalniamy go i teraz już my jesteśmy tutaj panami i kierownicy, i pedałów gazu oraz hamulca. No i zobaczcie, mamy tutaj lekki teren, ale on jest sypki, w związku z czym wymaga kontrolowania kierownicą, ale też ustawia nam się system napędu. I zobaczcie, ja jadę około 20 km na godzinę i samochód bardzo ładnie ustawia nam się, mimo że jest nierówno, mimo że jest wyboiście, mimo że jest sypko przede wszystkim. System bardzo ładnie kontroluje każde z 4 kół i prowadzi nas prawie że jak po sznurku. Ja się czuję bardzo bezpiecznie za kierownicą BZ4X w takim terenie. Świetny napęd 4x4, ale nadwozie typowo szosowe, w związku z czym mamy ograniczenia. Nisko posadzony przedni zderzak, mały prześwit, no i dużo piachu. To spowodowało, że samochód usiadł. On waży 200 kg więcej niż Land Cruiser 150. W związku z czym ten teren okazał się już dla niego przeszkodą nie do przekroczenia. Musimy go odkopać i wyciągnąć. I wracamy na to. Grzesiu, dlaczego RAV4, który dla mnie zawsze był wzorem auta z napędem 4x4 hybrydowego, rodzinnego, nagle okazuje się gorszy na śliskiej nawierzchni niż BZ? Napęd jest bardzo dobry, ale rzeczywiście jest słabszy, a podpowiedź jest pod spodem. Spójrz sobie na silnik elektryczny RAV4, jaki jest malutki, w porównaniu do silnika elektrycznego z BZ4X. Zobacz pod spodem, jak wygląda BZ4X bez osłon. Jest zamontowany bardzo duży silnik elektryczny, ma swój sterownik budowany, to już widać, jest naprawdę potężny. To jest 80 kW mocy, także to rzeczywiście jest różnica kolosalna między tymi dwoma autami. Także naprawdę ma co ciągnąć. Napęd jest stały, także jest cały czas napędzany, cały czas jest pod napięciem. A widzisz, to dlatego ten samochód, jak robiliśmy próby na śliskim asfalcie, startował bez zwłoki na mokrym, a RAV4 miał moment zastanowienia. Natychmiastowy. Okej. No wiesz, ale jak się pojawiły pagórki i muldy, to król był tylko jeden. No niestety, no Land Cruiser. Kąt natarcia i zejścia jest w Land Cruiserze zdecydowanie idzie. Jak już mamy podniesionego, chodźmy zobaczyć. Tak. Tu jest dużo więcej miejsca, to wszystko jest wyżej. Zgadza się, zgadza się. Tu jest bardzo duży prześwit, wszystko jest podniesione do góry. Samochód jest zmontowany na ramię, także automatycznie dużo możemy więcej przejechać w terenie. Jest kąt natarcia, jest bardzo duży, kąt zejścia tak samo, zresztą oponkę możesz ewentualnie szybciej tą oponę dokładnie tak ubrudzisz, niż zdejmiesz zderzak. Dokładnie, także tu jest reduktor, jest napęd na 4 koła też stały, tak samo jak w BZ4X-ie. No tylko wiadomo, no jeżeli jest prześwit lepszy, no to będzie... To auto sobie w terenie lepiej poradzi. No, oczywiście, że tak. Każde dziecko wie, że nie łączymy prądu z wodą, ale to jest w końcu BZ4X, samochód elektryczny od Toyoty, który po pierwsze ma bardzo dzielny napęd 4x4, po drugie głębokość brodzenia taką jak RAV4, 50 cm, to jest mniej więcej tyle. Przyłożę Wam do podłoża, żebyście zobaczyli, jaka to jest mniej więcej głębokość. I takiej głębokości w tym dopływie Bugu szuka w tej chwili Irek, człowiek od zadań specjalnych w terenie. Jak sprawdzi, to pojedzie. To on będzie prowadził.
To kolejna dzielność BZ4X zaliczona. Brodzenie w wodzie. Udało się, przejechał, żadnych przecieków, żadnych przepięć, mimo że to elektryk. Jedyna uwaga i doświadczenie, jak mamy tego typu klasyczne tablice rejestracyjne, mocujmy je chociażby na takie trytytki albo przykręcajmy, bo fala zdjęła nam przy pierwszym przejeździe taką tablicę i trochę czasu zajęło znalezienie jej. Sami widzieliście, to jest obecnie najlepszy stały napęd 4x4 Toyoty w autach osobowych. Nieważne, czy ruszamy na mokrym asfalcie, czy mamy do czynienia z grząskim, nawet mokrym podłożem. To auto z tym napędem radzi sobie wyśmienicie. Ale nie oszukujmy się, ten samochód nigdy nie będzie terenowym samochodem i daleko mu do możliwości w terenie Land Cruisera.